niedzielę, kiedy nie musiał iść do pracy, matka przyczepiała mu do paska woreczki z mąką. Na wierzch zakładał konduktorski mundur i wsiadał do tramwaju mijającego getto. W umówionym miejscu rzucał woreczki za mur. Józef Ślązak z Warszawy. Z narażeniem życia pomagali ofiarom zamkniętym za murem. Już pierwszego dnia po zamknięciu przerzucali dla nich chleb. 80% żywności w gettach pochodziło z przemytu. Dzieci szły, nie wiedząc, mając w rękach laleczki robione z miłości dla nich. A tam na końcu czekał największy wynalazek ówczesnych Niemców — cyklon. Irena Sandlerowa i jej koleżanki z Wydziału Opieki Miasta Stołecznego Warszawy pod pretekstem kontroli sanitarnych przemycały do warszawskiego getta pieniądze, żywność, lekarstwa oraz szczepionki przeciw tyfusowi plamistemu. Pracownicy lecznicy w Kozienicach przemycali do getta lekarstwa, żywność i bieliznę. Podobnie było w Dęblinie, gdzie do leczniczego zakładu w getcie podczas epidemii tyfusu polscy lekarze przesyłali potrzebne środki. Śmiertelność dzieci w gettach była największa. Podawali więc im środki nasenne, potem wkładali je do worków i wywozili z getta jako ofiary tyfusu. Narażając życie, wyprowadzali dzieci także przez piwnice domów stojących po obu stronach muru. Dzieci szmuglowano przez bramę getta w workach i kubłach na śmieci. Niemowlęta wynoszono nawet w pielęgniarskich torbach. Nie tylko dzieci były jednak dla nich ważne. Dorosłych przywiązywali od spodu do furmanek śmieciarzy, którzy przyjeżdżali do getta, a przy okazji zajmowali się szmuglowaniem żywności i uciekinierów. Getto opuszczali także w ambulansie albo karawanie wywożącym zwłoki rzekomego konwertyty na chrześcijański cmentarz. Szła wprost na bramę, gdzie stali SS-mani. Słaniała się na nogach. Wspominał Franciszek Banaś, który przykupił SS-mana stojącego na warcie i wyprowadził Różę Jakubowicz oraz jej synka za bramę getta. Uciekinierów ukrywano w mieszkaniach, domach, klasztorach, stodołach, specjalnie przygotowanych schowkach, kryjówkach i bunkrach. Rzemieślnik Staszek Jackowski w Stanisławowie przechowywał żydowskie małżeństwo za piecem, a 30 innych Żydów w 3 bunkrach wyposażonych w łóżka, piece, kanalizację i prąd. Pracownik lwowskich zakładów oczyszczania miasta Leopold Socha ukrywał przez ponad rok kilkanaścioro Żydów w kanałach. Szewach Weiss zamelinował się natomiast w skrytce między ścianą rodzinnego sklepu a magazynem. Krewni przyrodniej siostry dziewczynki z walizki przetrwali okupację w specjalnie zrobionym schowku za lodówką. Ukrywali się tam przez 4 lata. Chowali ich w klatkach dla zwierząt, w przejściach podziemnych, kanałach, w specjalnie wykopanych schronach, na zapleczu lwiarni i w wewnętrznych pomieszczeniach. I tylko dzięki temu udało im się przetrwać. Każdy uciekinier z getta potrzebował z pół tuzina dokumentów i zmieniał miejsce zamieszkania przeciętnie 7,5 razy. Nic zatem dziwnego, że w latach 42-43 w podziemiu wyprodukowano około 50 000 fałszywych dokumentów. Opowiadają Jan i Antonina Żabińscy, którzy wszystko to organizowali. I chyba nie muszę tutaj nawet wspominać o tym, że każde wykrycie kończyło się śmiercią tych, którzy udzielali schronienia, przemytników i ich rodzin. Nauczyli ich się bronić. Na rozkaz generała Grota-Roweckiego warszawski Kedyw przeprowadził szkolenie członków żydowskiej organizacji bojowej w robieniu bomb, granatów i butelek zapalających. Przekazano im m.in. 90 pistoletów, 600 granatów ręcznych, 1 RKM, pistolet maszynowy i 165 kg materiałów wybuchowych. Gdy w warszawskim getcie wybuchło w
1943 roku powstanie, Armia Krajowa przeprowadziła kilka prób wysadzenia muru getta oraz kilkanaście akcji przeciwko niemieckim jednostkom rozlokowanym wokół dzielnicy żydowskiej. A szmalcownicy? Pewnie, że byli. Ale za wydawanie ukrywających się Żydów polskie państwo podziemne karało śmiercią. W konspiracyjnej prasie piętnowano takie zachowania, rozprowadzono odpowiednie ulotki i plakaty. Podziemne sądy wydawały wyroki na szmalcowników, egzekucje nadzorowały oddziały Kedywo, a informacje o tym upubliczniano w prasie i komunikatach radiowych nadawanych z Londynu. Gdyby nie Polacy, dziś nie byłoby Żydów. A teraz? Stało się. W poniedziałek 88 amerykańskich senatorów podpisało list do sekretarza stanu Mike'a Pompeo w sprawie podjęcia działań zmierzających do rozwiązania sprawy mienia ofiar Holokaustu w Polsce. Żydowska organizacja Polska winna oddać sprawiedliwość. Jak oświadczyła Światowa Organizacja Restytucji Mienia Żydowskiego, Polska powinna uwzględnić ten donośny apel Senatu USA o sprawiedliwość dla ocalałych z Holokaustu i dla ich rodzin. Ocaleni z Holokaustu oraz inni Żydzi i nie-Żydzi zbyt długo czekali na uchwalenie przez Polskę przepisów dotyczących nieruchomości najpierw zabranych przez nazistów, a potem znacjonalizowanych przez polski reżim komunistyczny. Światowa Organizacja Restytucji Mienia Żydowskiego jest wdzięczna senatorom Baldwinowi i Rubio za pokierowanie działaniem i uzyskanie podpisów 88 senatorów pod listem. Pokazuje on, że Kongres Stanów Zjednoczonych głęboko troszczy się o ocalałych z Holokaustu oraz pozostaje w niezachwiałym kontekście dochodzenia dla nich sprawiedliwości. Ustawa 447 jest raportem, jednorazowym raportem, który wydaje mi się, że zostanie opublikowany w listopadzie przez Kongres Stanów Zjednoczonych. W tym raporcie nie ma niczego prawnie wiążącego. Niczego. Nie podano w nim żadnej kwoty, którą ktokolwiek miałby komukolwiek zapłacić. Nikt nikomu nie mówi, co zrobić, nie dotyczy to tylko Polski. Wydaje mi się, że chodzi tu o ponad 40 państw. Już w lutym tego roku sekretarz stanu USA Mike Pompeo wywarł nacisk na nasz kraj, abyśmy podjęli odpowiednie kroki w celu restytucji mienia żydowskiego. Resolving outstanding issues of the past, and I urge my Polish colleagues to move forward with comprehensive private property restitution legislation for those who lost property during the Holocaust era. Nasz rząd nie reagował. W odpowiedzi na uchwalenie niechlubnej ustawy Just Act 447, na podstawie której wyliczono, że Polska winna jest Żydom niemal 1 bilion złotych, Kukiz 15 zaproponował ustawę anty-447, a Konfederacja jako jedyna tak głośno krytykowała działania Stanów Zjednoczonych. A nasz rząd odrzucił tę ustawę z tytułu błędów formalnych. Został niestety dzisiaj zdjęty z porządku obrad. Ja się tak zastanawiam, czy Prawo i Sprawiedliwość podjęło taką decyzję i czy nadal będzie postępowało w sposób taki, czyli z pozycji kolan, który pokazuje ogromną uległość Polski względem jakichś nacisków zewnętrznych. Ale to nie wszystko. Druga osoba w państwie, marszałek Sejmu Marek Kuchciński, słynny lotnik, który korzysta z naszych podatków jak z własnego portfela, ukarał finansowo posła Roberta Winnickiego tylko za to, że upomniał się o tę ustawę. I taka jest prawda. I taka jest prawda, którą coraz większa część elektoratu patriotycznego widzi na wasz temat. Nie tylko kłamaliście w sprawie imigrantów, których przejmujecie setki tysięcy, w tym dziesiątki tysięcy muzułmanów, ale to, co dzisiaj wyprawiacie na tej sali, co dzisiaj, jak kneblujecie debatę publiczną, w jaki sposób wycofujecie się z ważnej ustawy, jak nierówno traktujecie Polaków w stosunku do zapisów, które są w tej ustawie o IPN-ie, w stosunku do kłamstwa Obczyńskiego. To jest granda, to jest skandal. Dziękuję panu posłowi. A ich tłumaczenia? Jak dostaniemy rachunek, to odeślemy go od Berlina. Chciałyby czegoś. My odsyłamy pod ten jeden adres do Berlina. Proszę się zgłaszać do Berlina i tu będziemy zresztą wspierać tamte środowiska, jeżeli one, amerykańskich Żydów, jeżeli oni się czują pokrzywdzeni, niech się zgłaszają do Berlina. Niezależnie od poglądów politycznych czy religijnych, tylko razem możemy coś zmienić.